Propozycja bonu ciepłowniczego zostanie przedstawiona z protestem aktywistów w tle. LNG z USA dominuje w Europie, ale rośnie import z Rosji. Gazprom został eksmitowany z Mołdawii i nie ma klientów na LNG w Azji. Jest 21 sierpnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Eksmisja Gazpromu w Mołdawii, trendowate LNG w Azji. Mołdawia odebrała licencję na handel gazem firmie powiązanej z Gazpromem, a przyczynił się do tego m.in. pewien Polak, którego pozdrawiam. Rosyjski koncern nie może natomiast znaleźć chętnych na gaz skroplony w Azji. Gazprom jest największym przegranym wojny na Ukrainie, o czym informuje podcast Energy Drink, a całą analizę można obejrzeć w filmie, do którego link przesyłam. Udziały rynkowe Gazpromu w Europie spadły z 40 do 15%, a zwrot do Azji stoi w martwym punkcie, natomiast nie jest to koniec jego problemów. Po pierwsze, Gazprom stracił formalny wpływ na Mołdawię. Narodowa Agencja Regulacji Energetyki pozbawiła Mołdowa Gaz licencji na obrót gazem. To spółka, w której 50% akcji posiada Gazprom i w przeszłości odpowiadała za import gazu rosyjskiego. Dostawy gazu z Rosji do Mołdawii zostały porzucone w 2022 roku dzięki polityce rządu oraz spółce Energocom, która sprowadza surowiec z innych kierunków. Gazprom zaopatruje jedynie część tego kraju znajdującą się pod kontrolą Rosjan, czyli Naddniestrze. To Energocom zastąpi Mołdowa Gaz w roli spółki obrotu gazem. Warto nadmienić, że eksmisja Gazpromu z Mołdawii to m.in. zasługa zaangażowania Macieja Woźniaka, doradcy prezydent Mai Sandu, a dawniej kluczowego menadżera polskiego PGNiG-u. Po drugie, Gazprom ma także problemy z eksportem gazu skroplonego. Jego zwrot do Azji miał się odbywać m.in. z pomocą LNG, jednak media rosyjskie donoszą, że ma problemy ze znalezieniem kupców. Gazoport małej skali, port LNG na Morzu Bałtyckim, stracił klientów w Europie po inwazji Rosji na Ukrainie, więc szuka chętnych na dostawy w Azji. Jednak tankowiec Perle z dostawą z tego portu od ponad tygodnia czeka na rozładunek u brzegów Malezji. Powód to sankcje USA obowiązujące od lutego 2025 roku. Kolejne tankowce rosyjskie mają ten sam problem. Wielki Nowogród i Psków. Ich ładunki nie dotarły nigdy do planowanego punktu odbioru w Chinach. W ostatnim czasie pojawiła się także informacja o tym, że projekt Murmańsk LNG w Rosji może być opóźniony o co najmniej 2 lata do 2032 roku. Kluczowe wyzwanie to znowu poszukiwanie kupców w reżimie sankcji Zachodu. Co dalej? Gaz rosyjski nie otrzyma taryfy ulgowej, dopóki nie zostaną zniesione różnorakie sankcje Zachodu w tym sektorze. Tymczasem problemy Gazpromu się nawarstwiają, a ich usunięcie poprzez zwrot do Azji nadal stoi pod znakiem zapytania. W tym kontekście blado wypadają ustalenia o rozmrożeniu gazowców z projektu Arctic LNG 2, które ruszyły do Azji w nadziei na znalezienie kupców. Doszło do tego po szczycie Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce, który wzbudził nadzieję na powrót współpracy energetycznej USA i Rosji. Arctic LNG 2 jest objęty sankcjami USA. Chociaż prezydent Putin podpisał 15 sierpnia dekret o umożliwieniu zaangażowania firm zagranicznych w projekt LNG o nazwie Sachalin-1, który był kiedyś zaangażowany ExxonMobil, to spotkanie na Alasce nie doprowadziło do żadnych umów gospodarczych ani zniesienia żadnych sankcji. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Koreańczycy, pragnąc ocalić projekt reaktorów jądrowych w Czechach, mogli złożyć na ołtarzu układu z USA atom w Koninie. Wyciekły z założenia. KHNP miało się umówić z Westinghouse na rezygnację z projektów Unii, nie licząc tego w Czechach. To koniec ich zaangażowania w Koninie, a więcej na blogu. Bon kontra aktywiści. Minister energii i Orlen przedstawią założenia bonu ciepłowniczego w elektrowni Żerań w dniu 21 sierpnia w południe. Bon ma być wsparciem dla najuboższych wobec uwolnienia taryf na ciepło systemowe. Tego samego dnia o 18:00 aktywiści Extinction Rebellion zamierzają protestować przeciwko ich zdaniem muzealnej elektrociepłowni Siekierki.
Nie dla Turków i nie tylko. Polska Grupa Energetyczna wyklucza z przetargu na budowę elektrowni gazowej w Rybniku wykonawców z krajów trzecich w celu wspierania polskich wykonawców. Ma to na celu ochronę krajowego rynku i zabezpieczenie polskich przedsiębiorstw przed konkurencją z tych państw trzecich, tłumaczy podcastowi Energy Drink PGE. To echo sporów o przetargi wygrywane przez zagraniczne konsorcja, w tym takie z Turcji. Znalezisko gazowników. Polska Spółka Gazownictwa podczas prac pod Inowrocławiem natknęła się na pochówek zbiorowy z okresu mezolitu, datowany prawdopodobnie na około 8 do 7 tysięcy lat przed Chrystusem. W wyniku prac archeologicznych odkryto znakomicie zachowane szkielety 4 osób, mężczyzny, 2 kobiet i dziecka. Odkrycie w Orłowie jest wydarzeniem o randze międzynarodowej, podaje PSG. Teraz wieści z Europy. Upały dławią dalej atom. Kolejna elektrownia jądrowa we Francji musi ograniczyć produkcję energii przez niedobór wody do chłodzenia wynikający z fali upałów. Chodzi o elektrownię Czus o mocy 3 gigawatów. Powrót przyjaźni. Dostawy ropy z Rosji do Słowacji oraz Węgier przez ropociąg Przyjaźń zostały przywrócone 20 sierpnia po 2 dniach przerwy wynikających z ataku dronów Ukrainy na przepompownię rosyjską. Węgry apelują do Ukrainy o zaprzestanie ataków. Kijów przypomina, że Budapeszt może porzucić dostawy z Rosji, która prowadzi wojnę. Dominacja USA i odbicie Rosji. LNG ze Stanów Zjednoczonych odpowiadało w 2024 roku za 45% dostaw do Unii Europejskiej. Eurostat podaje jednak, że w pierwszej połowie 2025 roku Unia sprowadziła o 29% LNG z Rosji więcej niż rok wcześniej. Rozważana propozycja legislacyjna REPowerEU zakłada usunięcie kontraktów na rosyjski gaz skroplony. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad sierpniowy trwa. Kolejna rafineria rosyjska płonie po ataku dronów Ukrainy. Tym razem jest to rafineria Nowoszachteńsk o przerobie 7,5 miliona ton ropy rocznie. To 8. trafienie w sierpniu 2025 roku. Według szacunków Reutersa Rosja mogła zostać pozbawiona nawet 1/5 mocy przerobowych i grozi jej kryzys paliwowy. Google stawia na atom. Google oraz Kairos Power podpisały umowę o dostawach do 50 MW mocy z reaktora małej skali Hermes 2, który miałby stanąć w stanie Tennessee do 2030 roku. To pierwsza umowa na zakup energii z takiej instalacji w USA. Energia ma zasilać centra danych Google. Rekord węglowy Chin. Produkcja energii z paliw kopalnych w Chinach była w lipcu najwyższa od sierpnia 2024 roku. Sięgnęła 602 miliardów kilowatogodzin i wzrosła o 4,3%. Powód to fala upałów podnosząca zapotrzebowanie na energię oraz obniżająca wykorzystanie energetyki wiatrowej. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.